Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj opowieść o minimalizmie. To pojęcie, gdzie po prostu staramy się mieć jak najmniej rzeczy w naszym domu, w naszym życiu. No i są takie aż skrajne sytuacje, kiedy ludzie mają tylko jeden plecak albo jedną wielką walizkę własnych rzeczy. Dzięki temu mogą podróżować sobie z miejsca na miejsce bardzo łatwo. Nie mają oprócz tego nic więcej. Nie mają mieszkania, nie mają samochodu. Podróżują na przykład właśnie BlaBlaCarem albo pociągiem. Wszystko odpakują sobie w plecak. Nie mają stacjonarnego komputera, tylko laptop. Nie mają zewnętrznych monitorów, tylko laptop i tak dalej, i tak dalej. I minimalizują w ten sposób swoje życie. Ja aż tak skrajny nie jestem i nie chcę być aż tak bardzo, ale z drugiej strony też bardzo podoba mi się to podejście, żeby minimalizować liczbę rzeczy, bo jestem normalnym człowiekiem i tak jak normalny człowiek mam tych rzeczy z roku na rok coraz więcej. Po prostu dostaję różne prezenty, sam kupuję różne rzeczy, bo mi są do czegoś potrzebne, ale często te rzeczy są potrzebne tylko na chwilę. Na przykład, nie wiem, jakaś piła do cięcia czegoś, robię coś, przetnę, potnę, a potem przez wiele lat mi to leży i w ogóle nie jest w żaden sposób wykorzystywane. W takich sytuacjach może lepiej byłoby to po prostu wypożyczyć albo kupić, pociąć wszystkie rzeczy, które chcę pociąć, jakby zgrupować wszystkie moje takie projekty związane właśnie z cięciem w jakimś fragmencie czasu, nawet niech to będzie rok, a potem po prostu taką piłę sprzedać. Co zatem zacząłem robić w swoim życiu? Szukam, po pierwsze, jak próbuję coś kupić, jak się zastanawiam, czy jest mi coś potrzebne i chcę coś kupić, to zastanawiam się bardzo dokładnie, czy na pewno tego potrzebuję, czy nie mogę tego zrealizować jakoś za pomocą tego, co ja już mam. Czyli po prostu, nie wiem, ostatnio zastanawiałem się na przykład nad zielonym ekranem, stoję teraz po prostu na tle zwykłej, prostej ściany, wydaje mi się, że też wygląda to w porządku i nie potrzebuję zielonego ekranu, może jeszcze do tego wrócę za jakiś czas, zobaczymy, ale na razie po prostu zrezygnowałem z takiego zakupu. I też czasem jak już stoję w sklepie, przy kasie, mam już wystawione rzeczy na pas, to też czasem jeszcze coś zdejmę z tego pasa, odniosę na półkę, bo jednak uznaję, to nie jest mi potrzebne. Kupiłem to chwilę temu, włożyłem do koszyka pod wpływem jakiejś właśnie chwili, a nie jest mi to jakoś potrzebne super do życia. To po prostu pieniądze, które czasami są po prostu wyrzucone w błoto. No i kolejna rzecz, którą robię, to po pierwsze, szukam sobie w moim otoczeniu, w garażu, w jakiejś piwnicy, na szafkach, rzeczy, które są, nie wiem, do przeczytania teraz i wyrzucenia, do wykorzystania teraz, no i wyrzucenia. No albo po prostu mam na przykład jakieś kremy do rąk, które staram się wykorzystywać regularnie, jakieś suplementy diety, które kupiłem jakiś czas temu, leżały na półce, no to skoro już kupiłem, to staram się regularnie je spożywać, żeby po prostu nie zagracały mi później mieszkania, wykorzystam je, zjem, połknę, a potem wyrzucę opakowanie, no i pewnie już za jakiś czas nie będę ich kupował, albo znowu kupię za jakiś czas, kiedy uznam, że będą mi jednak potrzebne. No i jeszcze jedna rzecz, to są po prostu tak zwana sprzedaż garażowa. Szukam różnych rzeczy znowu w moim otoczeniu i wrzucam na OLX czy na inne portale, gdzie mogę coś takiego sprzedać. I tym sposobem przed świętami sprzedałem sporo książek, które jedni uważają, że jeżeli mają już książki, to fajnie jest mieć je w szafce. Ja moim zdaniem w tej szafce może być tylko na przykład 9 książek, do których regularnie wracam, ale o które chcę jeszcze przeczytać, ich nie przeczytałem, ale książki, które sobie kupiłem, które przeczytałem i wiem, że już nigdy do nich nie wrócę, bo zrobiłem o nich na przykład notatki i tak mogę wrócić sobie do tych książek, żeby odświeżyć o nich wiedzę, albo też wrzucić jakieś fragmenty z tych książek do Anki po to, żeby regularnie one do mnie wracały właśnie w takich przypomnieniach, to pozostałe te książki właśnie takie, które sobie przeczytałem i uważam, że już więcej do nich nie wrócę, wrzuciłem właśnie na różne portale, żeby były sprzedane i żeby nie zagracały mi po prostu przestrzeni, szafki, bo to wszystko tak naprawdę w jakiś sposób obciąża mnie, no bo co jakiś czas muszę to przenieść, przestawić, odświeżyć, czyli odkurzyć, przetrzeć itd., itd. Więc w taki sposób próbuję wdrożyć jakiś taki pseudo-minimalizm w swoim życiu. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No-Code, gdzie bez programowania w Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy,
konsultacje z Babou.io, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babou.io od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię. I na sam koniec perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w Babou.io oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!